Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy dzisiaj przez tutorial od Zubaj Lufthullach KKL, jak tworzyć aplikację w 2020 roku za pomocą rozwiązania no-code, czyli nie będziemy programowali, tylko będziemy tworzyli aplikację bez właśnie kodu, bez programowania. Jak coś takiego robić? Zobaczymy sobie wszystkie te lekcje, jest tutaj ich 12, spróbuję Ci je wszystkie streścić, a dla Ciebie już teraz mam pierwsze zadanie. Jeżeli chcesz, aby ten kanał był jeszcze fajniejszy, to po prostu zacznij go subskrybować. A ja zapraszam Cię do pierwszej lekcji od czym jest rozwiązanie no-code, czyli rozwiązanie, które nie wymaga programowania. To coraz bardziej powszechny i popularny trend oraz rozwiązanie, które pozwala nam budować różne aplikacje, na przykład mobilne, aplikacje webowe, bez umiejętności programowania. Nie musimy w ogóle pisać tam żadnego kodu, tylko przyciągamy sobie jakieś elementy, jak na przykład tutaj w Bubble, czyli jednej z takich platform no-code, bez kodu i następnie wykorzystujemy. Mamy tutaj przyciski, jakieś kontrolki, w które możemy wprowadzać dane. Przeciągamy sobie takie elementy, układamy tutaj na planszy, a następnie podpinamy różne akcje do tego. I za pomocą tego możemy właśnie tworzyć przeróżne aplikacje. Takich platform do budowania aplikacji bez programowania jest bardzo dużo. To są najpopularniejsze. Każda z nich troszeczkę się czymś innym różni, więc trzeba dobrać odpowiednią platformę do tego, co chcemy zrobić. Czasami trzeba takie platformy różne połączyć ze sobą, albo po prostu z innymi serwisami, ale na przykład Bubble i też inne platformy bardzo łączą się z różnymi, przeróżnymi innymi zewnętrznymi systemami. Na przykład coś możemy trzymać w Google Sheets, gdzie coś innego możemy brać z Google albo z Amazona, wykorzystywać gdzieś jakąś sztuczną inteligencję i inne rzeczy możemy bardzo łatwo sobie tutaj podpinać i robić przeróżne aplikacje, np. Twittera, Whatsappa, LinkedIna i naprawdę tutaj nie ma ograniczeń. Możemy też trudniejsze rzeczy, jakieś logiki albo obliczenia, przenosić znowu do jakichś innych konkretnych, wyspecjalizowanych elementów albo do innych systemów, na przykład do wystawiania faktur. Tutaj jeszcze zobaczmy sobie, jakie mamy zalety, które przedstawi nam właśnie Zubaj, takiego tworzenia bez programowania elementów. Szybciej się uczymy. Tutaj, zanim się nauczymy programować, to trochę już czasów musimy poświęcić, na to bardzo dużo, ale tutaj bez programowania jest troszeczkę łatwiej nam w to wejść. Oczywiście musimy poznać, mieć wiedzę, jak tworzyć aplikacje, jak później je hostować, jak je deployować, jak wprowadzać na rynek, ale to jest obok. Tutaj jest mowa o tym, jak stworzyć taką aplikację i bez programowania jest to dużo łatwiej zrobić, bo tych różnych kroków jest tutaj łatwiej. Zobaczcie, zrobienie, dodanie przycisku to jest tylko wybieram przycisk, dodaję w odpowiednie miejsce i później umieszczam jeszcze w odpowiednim miejscu, ustawiam tego wygląd, layout i tak dalej, ale już przycisk jest, już nie muszę teraz szukać rozwiązania, jak taki przycisk nowy dodać. Kolejne elementy to jest po prostu redukcja kosztów. Przez to, że nie dość, że tutaj programiści, tacy no-code deweloperzy szybciej się uczą, przez to są też tańsi, to też i my możemy później tworzyć szybciej aplikacje, więc jest to po prostu tańsze. Jesteśmy bardziej zwinni, bo właśnie szybciej wprowadzamy sobie produkt na rynek, albo też tworzymy aplikację i szybciej widzimy już jej wynik. Nie poświęcamy 15 minut na zrobienie nowej funkcji, tylko 3 minuty, więc widzimy szybciej wynik, możemy szybciej zacząć to testować, pokazać komuś innemu. Zwiększa się nasza produktywność, tych feature'ów możemy wygenerować więcej albo zrobić trochę lepszej jakości, bo lepiej je przetestujemy. Łatwo możemy sobie wymieniać różne rzeczy, przez to właśnie, że szybko tworzymy jakieś elementy, więc łatwo możemy je sobie też podmieniać i szybciej możemy wrzucać to wszystko na produkcję, wysyłać do naszego klienta, niech już korzysta, niech działa. Zobaczcie, tutaj w Bubble mam aplikację, to jest plan darmowy, więc nie możemy sobie zrobić deploy na produkcję, ale zobaczcie, klikam preview, jeden przycisk, czekam chwilę i już mam zdeployowaną aplikację, którą mogę przekazać ten link komuś innemu z mojego zespołu, który w ogóle mieszka daleko stąd. Nie musi się łączyć żadnym VPN-em, on będzie miał już do tego dostęp. Będzie mógł sobie tutaj klikać, testować, edytować. Więc 15 sekund trwał deploy na środowisko testowe, tak żeby tester mógł działać i testować, więc to naprawdę szybko. Przejdźmy zatem do kolejnego kroku. Jedną z platform do tworzenia aplikacji bez programowania, bardzo zaawansowaną, jest właśnie Bubble. Bubble, w którym możemy tutaj robić przeróżne rzeczy, przeróżne aplikacje, na przykład LinkedIna albo Whatsappa, robić też aplikacje mobilne i także webowe. Przede wszystkim webowe. Tutaj
Głównie to jest nastawione na webowe, ale możemy później je podmienić na mobilne. I możemy tutaj właśnie mieć kilka opcji. Mamy takie zakładki jak Design i tutaj układamy sobie na stronie różne elementy, przyciski, kontrolki, przeróżne rzeczy. Następnie Workflow. Tutaj podpinamy akcję. Jak klikniemy sobie w ten przycisk Start Edit Workflow, to wtedy zrobimy coś. Następnie mamy Data, czyli zakładkę z bazą danych, w której nie widzimy na przykład haseł naszego użytkownika dla bezpieczeństwa. Następnie mamy różne style. Możemy wybierać ogólny wygląd wszystkich przycisków, różnych innych kontrolek i różnych innych elementów, więc łatwiej nam jest edytować wygląd aplikacji, bo w jednym miejscu zmieniamy sobie, że na przykład tutaj taki przycisk będzie wyglądał tak i tak. W całej naszej aplikacji wszystkie przyciski, które używają właśnie tego stylu, tak zaczną wyglądać. Następnie zakładka pluginy, która pozwala nam rozszerzać możliwości naszej aplikacji o przeróżne rzeczy, na przykład jakieś wykresy, jakieś inne elementy, inne kontrolki, połączenie się z innymi systemami. Na końcu mamy ustawienia. Możemy sobie tutaj powybierać też, jak ma działać nasz bubble oraz ile na przykład jednostek ma być, bo ten bubble jest też przez to skalowalny. Możemy dodać sobie więcej komputerów, więc będzie troszeczkę szybciej nam działała cała aplikacja. No i na samym dole mamy logi, gdzie możemy obserwować, co się dzieje na naszym serwerze, a także możemy robić zadania planowane, na przykład, żeby co miesiąc usunąć z listy naszych subskrybentów newslettera, jeżeli oczywiście robimy taką aplikację, wszystkie osoby, które od roku nie odczytywały żadnych naszych maili. Więc możemy robić tu bardzo zaawansowane rzeczy, bardzo fajne aplikacje i tak jak już wcześniej pokazywałem, bardzo szybko deployować to na testy oraz środowisko produkcyjne. Ważnym elementem przy tworzeniu aplikacji, o których wspomina Zubar, jest User Experience, czyli doświadczenie użytkownika z produktu. Tworząc aplikację, zastanówmy się, jak naszemu użytkownikowi się tutaj pracuje, jak się działa, jak wykorzystuje, gdzie on w ogóle wykorzystuje naszą aplikację, czy to jest na telefonie, czy na komputerze, jakie ma poprzednie doświadczenie z innymi podobnymi aplikacjami i czy chcemy te poprzednie doświadczenia też wykorzystywać. Czyli na przykład jak robimy jakąś aplikację do komunikacji, to czy chcemy ją zrobić podobnie do WhatsAppa, czy zrobić całkiem coś innego, żeby miał całkiem nowe doświadczenie, musiał się tego uczyć i może to jest fajne, a może jednak nie. Może jednak lepiej jest wykorzystać rozwiązanie już z innych aplikacji, żeby użytkownik zaczął używać naszej aplikacji, ale nie musiał się uczyć, jak tutaj wszystko robić, tylko żeby łatwiej się wdrożył. I zastanawiając się nad czymś takim, zastanówmy się nad personą, czyli kim jest nasz użytkownik, jakiego jest zawodu, jakim jest wieku, jakiej jest płci i jakie ma upodobania, co lubi robić, a czego nie, w jaki sposób działa. Następnie przygotujmy jakieś historyjki użytkownika, czyli jakieś user story, co on w ogóle chce zrobić. Chce się zalogować, chce się zarejestrować, chce przesłać do kogoś wiadomość, chce przesłać plik z komputera. I ja jako użytkownik księgowy będę na przykład przesyłał plik z raportem rocznym do osoby, która jest właścicielem firmy. Jak coś takiego zrobić, musimy sobie tutaj zastanowić się i zapisać, a później przygotujmy sobie makietę strony internetowej w taki uproszczony sposób, jak to wszystko ma wyglądać, gdzie są przyciski, gdzie on ma klikać. Uproszczony sposób, abyśmy nie dodawali sobie za dużo rzeczy na początku, tylko zastanawiali się nad funkcjonalnością, nad doświadczeniem naszego użytkownika, aby mógł sobie łatwo przechodzić przez naszą stronę i korzystać z naszych aplikacji. Kolejnym istotnym elementem jest interfejs użytkownika, czyli to, aby nasza aplikacja wyglądała w miarę ładnie. Nie musi być najpiękniejsza na świecie, ale też nie może być tak, że ma przeróżne wszystkie kolory, rozrzucone gdziekolwiek przyciski i tak dalej. Nasz użytkownik po prostu się pogubi i nie będzie wiedział, jak działać. Najlepiej w Bubble jest wykorzystywać sobie style, czyli wziąć sobie na przykład jakieś przyciski, zrobić ich 2, 3, 4 rodzaje, a potem wszędzie wykorzystywać takie same elementy. Tutaj możemy sobie wybierać inne style. Mamy jeszcze jedną możliwość, jak nam brakuje, możemy jeszcze dodać sobie kolejne, ale następnie, żeby wszystkie przyciski koloru niebieskiego wykorzystywały primary button, na przykład właśnie taki styl i tam w tym stylu zmieniać tego kolor. Jeżeli już mówimy o kolorach, to dobrze jest użyć jakichś konkretnych palet kolorów, które do siebie pasują. Możemy wpisać sobie coś takiego w internecie, w Google i poszukać jakieś kolory i całe palety. Zobaczcie, mamy tutaj już podane i te kolory są tak dobrane, że pasują do siebie, więc możemy je
bezpiecznie wykorzystywać i też dobrze jest ograniczyć liczbę kolorów, aby nie było ich tutaj, wiecie, 30 różnych możliwych kolorów, tak samo fontów, wielkości czcionek i tak dalej, tylko ograniczyć się do kilku, maksymalnie kilkunastu, ale lepiej mieć kilka kolorów, które są ładnie do siebie dobrane, niż wszystkie, a one po prostu nie pasują do siebie. Następny element to są jakieś rozmiary i przestrzenie. Dobrze jest tutaj też układać te przyciski, żeby były wszystko mniej więcej spójne. Wybrałem sobie tutaj layout tej naszej strony na kolumn, więc układamy jeden element pod drugim, ale możemy znowu grupować je ze sobą razem, na przykład taki wiersz, układać teraz w tym wierszu, żeby nam się rozrzucało prawo-lewo, albo zobaczcie tutaj, robiło równe przestrzenie pomiędzy tymi przyciskami. Dzięki temu lepiej wygląda nasza aplikacja. No i następnie, dobrze byłoby, aby każdy z takich przycisków, każda kontrolka miała mniej więcej tą samą na przykład wysokość, samą szerokość, żeby to wszystko do siebie pasowało i było spójne. Więc na przykład tutaj szerokość 200, wysokość 50, tak samo tutaj 250. Lepiej to wszystko nam wygląda. No i kolejna rzecz to wyrównanie. Abyśmy takie przyciski znowu nie leciały tak sobie jeden obok drugiego, tylko właśnie mamy jakieś teksty, mamy jakieś elementy, możemy je sobie połączyć, możemy je wszystkie wyśrodkować, ustawić w odpowiednich miejscach. Przed tutaj na środku, to też, żeby było na środku i to też będzie nam lepiej działało, lepiej wyglądało, niż jeżeli jeden przycisk mamy rozrzucony na lewej stronie, drugi gdzieś z prawej strony, albo całkowicie gdzieś losowo. Więc wyrównajmy też wszystkie nasze elementy odpowiednio, no i sprawmy, żeby ten wygląd naszej aplikacji był odpowiednio ładny, żeby było to ładnie poukładane, kolorów nie było za dużo, te rozmiary były ze sobą spójne, żebyśmy mieli ładnie powyrównywane elementy. Kolejną ważną wskazówką jest budowanie aplikacji responsywnych, czyli takich, które będą fajnie wyglądały na małym ekranie oraz na dużym. Niektórzy mają bardzo duże ekrany albo trzymają je pionowo, niektórzy używają laptopów, inni tabletów, a jeszcze inni telefonów komórkowych. Fajnie byłoby, aby dla każdego z nich ta aplikacja, nasza aplikacja wyglądała fajnie i dobrze się z niej korzystało. Babu tutaj wprowadził jakiś czas temu responsywny silnik i naprawdę bardzo sprytnie się tutaj z nim buduje. Możemy sobie wybrać, czy strona jest typu kolumn i układać tutaj różne elementy odpowiednio, właśnie na przykład takie przyciski i teksty, jakieś inne kontrolki. Wybierać tutaj, że taki nasz przycisk będzie miał szerokość na przykład od 100 pikseli do maksymalna szerokość jest na przykład 250. Niech on będzie na środku tutaj naszej kolumny. Następnie wysokość możemy ustawić 50 i tak dalej, bawić się tym naszym przyciskiem, napisać sobie tutaj coś ciekawego, zobaczyć jak to wygląda, a następnie przejść tutaj do zakładki Responsive i obserwować, jak wygląda, kiedy jest ekran 1200, jak jest węższy, co się wtedy dzieje, co się dzieje z takim tekstem. Zobaczcie, tutaj skupiliśmy się na przycisku, jak jest już bardzo mało miejsca, zobaczcie, on się zrobi grubszy, wyższy taki i ten tekst jeden się przecina, spada niżej. I możemy właśnie tak sobie ładnie dostosowywać aplikację do tego, aby wyglądało ładnie na takim ekranie, na trochę szerszym, jeszcze szerszym itd., itd. Więc warto o tym pamiętać, kiedy budujemy aplikację, aby właśnie budować tutaj responsywne aplikacje, no bo każdy ma troszeczkę inny monitor, inną wielkość, a fajnie byłoby, aby każdemu wyglądało to tak samo. No i w niektórych przypadkach będziemy chcieli dodać pewne warunki. Na przykład jak mamy menu. Normalnie mamy sobie menu tutaj na górze, wszystkie przyciski się wyświetlają, ale kiedy mam telefon komórkowy, to robimy takie menu hamburgera, że są 3 kreseczki i w nie jak klikniemy, to dopiero wtedy nam się pojawi odpowiednie menu. Też możemy coś takiego robić właśnie w Babo i pamiętajmy o tym, bo nasi użytkownicy telefonów będą mieli problem, jeżeli tutaj będzie bardzo dużo przycisków i jak jest wąski ekran, to one po prostu znikną. Więc lepiej jest wtedy zrobić takie rozwiązanie, że jak ekran ma mniej niż ileś pikseli, to na przykład pokaż właśnie to menu hamburgera. Kolejny element to baza danych. Jeżeli jeszcze nigdy nie tworzyłeś aplikacji, to przeczytaj sobie gdzieś, na czym polega tworzenie bazy danych takiej relacyjnej, bo taka jest wykorzystywana właśnie w Babel i w wielu różnych innych narzędziach. Czyli to są po prostu takie tabelki, które łączą się. Możesz sobie to tak wyobrazić jako tabelę, jako Excel, jako konkretne arkusze w Excelu, które mają kolumny, które mają wiersze i również te elementy mogą się łączyć z innymi elementami z innych arkuszy, z innych zakładek, więc coś takiego możesz sobie wyobrazić. Możemy tutaj przejść do zakładki
data, update'a, tutaj są już konkretne dane i tutaj mamy tabelę z użytkownikami. Tabela z użytkownikami to jest jakaś po prostu strona w arkuszu takiego Excela. Mamy kolumnę z mailem, mamy kolumnę z datą stworzenia na przykład i tu będziemy mieli poszczególne wiersze z pierwszym użytkownikiem, z drugim, z trzecim i kolejnymi. Tacy użytkownicy będą mogli się też łączyć z innymi naszymi tabelami. Po prostu zapoznaj się, jak tworzyć tabelę w bazie danych, zacznij je tworzyć, nauczysz się dzięki temu, jak to wszystko działa. Później obejrzyj sobie jeszcze jakieś tutoriale z tym, jak tworzyć właśnie tabelę w Bubble i ogólnie bazę danych, bo jest też jeszcze coś takiego jak Option Set, który pozwala nam robić takie pliki konfiguracyjne oraz reguły prywatności, które pozwalają nam zabezpieczać nasze dane, żeby nie wpadły w niepowołane ręce. Więc naucz się czegoś takiego, a na sam koniec naucz się jeszcze, jak optymalizować troszeczkę tę bazę danych, bo to sprawi, że Twoja aplikacja robiona w Bubble będzie działała wolniej lub szybciej, więc też coś takiego warto sobie przejrzeć, ale już na koniec jako optymalizację. Kolejny element to logika i działanie aplikacji i takie rzeczy definiujesz w Bubble tutaj w zakładce Workflow. Już pokazywałem troszeczkę, że jak na przykład naciśniesz przycisk, to wtedy zrobimy tutaj odpowiednie rzeczy. Możemy na przykład zarejestrować naszego użytkownika, możemy później wysłać mu na przykład e-mail, możemy tutaj zrobić kolejne rzeczy, jakieś płatności, podpiąć jakieś pluginy, zrobić coś z naszymi danymi w bazie danych, więc te wszystkie rzeczy robisz tutaj w Workflow i ten event, akurat to nasze działanie stanie się, kiedy kliknęliśmy w przycisk i możemy zrobić inne takie rzeczy, na przykład jak nasza strona się otwiera, to wtedy zrobimy jakieś rzeczy, albo coś będziemy robili co, na przykład 5 sekund, te sekundy możemy tutaj zmienić, że to będzie na przykład co sekundę, więc możemy robić takie elementy, ale tylko wtedy, kiedy tutaj jesteśmy na tej stronie, wtedy będzie się to działo. Możemy też definiować sobie tutaj inne elementy, też już tutaj pokazywaliśmy, mamy schedulera i możemy robić zadania, które będą się robiły cyklicznie, na przykład codziennie coś albo co miesiąc i możemy też wystawić jakieś działania, jakieś akcje do naszych klientów, takich, którzy nie będą klikali tutaj po tej aplikacji, tylko będą używali API, będą podłączali się przez API i tam wywoływali konkretne akcje, na przykład jak ktoś będzie dostawał maila, to jego automat będzie coś takiego czytał i wtedy szedł do naszej aplikacji i ten automat, program komputerowy będzie coś robił w naszej aplikacji, na przykład zapisywał tutaj, że dostał takiego maila i takie rzeczy też możemy sobie tutaj wystawić. To są background workflow, trzeba je włączyć tutaj dodatkowo w Bubble i wtedy też nie tylko klientem są ludzie klikający tutaj po aplikacji, ale też mogą być maszyny i właśnie programy komputerowe i też możemy tam sobie coś takiego robić, ale nie ma się co tutaj przejmować. Te robienie workflow jest dosyć proste, wystarczy, zobaczcie, wyłapać sobie coś takiego, że jeżeli coś się stanie, jakieś wydarzenie, na przykład kliknięcie w przycisk, to wtedy robimy coś. I tutaj możemy jeszcze dać takie warunki, że jeżeli nasz użytkownik jest zalogowany, to wtedy coś zrobimy, a jeżeli jest niezalogowany, to będziemy robili coś innego. Więc nie jest to nic trudnego, trzeba po prostu usiąść, poklikać, poczytać, co chcemy zrobić, poszukać tego i działać. Tutaj omówimy kilka rzeczy: debugowanie, bezpieczeństwo i produkcja. Na początku debugowanie. Czym jest? Jak tworzymy aplikację, mamy sobie tutaj jakiś przycisk i tak dalej i jak w niego klikniemy, to coś zrobimy znowu, na przykład sign the user up, wtedy Bubble nam tutaj zrobimy preview takiej aplikacji, możemy zacząć debugować, tu mamy debug mode włączony na true i debugowanie polega na tym, że podglądamy sobie, jak coś działa, krok po kroku. Tutaj mamy taką opcję, zobaczcie, debugger, normalnie sobie coś tam działa i będziemy mieli informacje o jakichś błędach, więc tutaj trójkąt nam się zaświeci na czerwono, albo możemy sobie w zwolnionym tempie lub krok po kroku przyglądać, jak coś się dzieje. Możemy wybrać sobie tutaj step by step i teraz jak klikniemy coś zrobimy, to będziemy mieli krok po kroku, zobaczcie, do every 5 sekund, co 5 sekund nam się odpala jakaś akcja, więc mamy o tym informację i następnie możemy sobie znowu wziąć step by step, idziemy dalej, klikniemy w przycisk i znowu krok po kroku widzimy, co się tutaj dzieje, jak kliknęliśmy taki przycisk i możemy sobie śledzić, co tu się wydarzyło. Więc zobaczcie, możemy sobie powybierać różne rzeczy, popatrzeć, jakie są elementy, jakie są warunki poustawiane. Także możemy wybrać sobie jeszcze Inspect i wybrać jakieś rzeczy, które chcemy prześledzić. Na przykład taki przycisk button A, z czego się składa. Zobaczcie, mam tu jakieś warunki, na czerwono się świeci, jakie on jest niespełniony, więc widzimy, że jeżeli na przycisk najedziemy, to coś się stanie. Zobaczcie, najeżdżam na przycisk,
i będzie się nam zmieniał kolor na przykład takiego przycisku. Możemy sobie też tutaj podejrzeć w naszym debugowaniu i też nasz Bubble, zobaczcie, podpowiada jeszcze przy tworzeniu aplikacji takie issues, że są jakieś problemy. Nie wypełniliśmy jakiegoś na przykład e-maila, kiedy chcemy zarejestrować jakiegoś użytkownika. No i jeszcze przy debugowaniu przydają się też logi tutaj serwera. Też możemy sobie podejrzeć, co tu się działo w naszej aplikacji ostatnio, więc możemy poklikać, popatrzeć, zobaczyć te wszystkie elementy, zastanowić się, czy nasza aplikacja działa dobrze. To tyle o debugowaniu. Oczywiście polecam też obejrzeć kolejne filmiki szczególnie przygotowane o tym, jak debugować aplikację Bubble. Kolejny element to bezpieczeństwo. Tutaj Bubble szyfruje bazę danych oraz ze względu na bezpieczeństwo nie pozwala przechwytywać haseł użytkowników. Zobaczcie, jak mamy sobie tabelę z użytkownikami, to one mają e-mail, data stworzenia, data modyfikacji i Slack, a nigdzie nie ma hasła. Twórcy aplikacji robionych w Bubble nie mają dostępu do haseł swoich użytkowników, więc nawet jeżeli ktoś się tutaj dostanie do tego elementu, do tego miejsca, to nie będzie w stanie wyciągnąć haseł tych użytkowników. Będzie w stanie wyciągnąć maile, jakieś inne dane, które tutaj stworzy taki użytkownik, a wcześniej twórca aplikacji sobie to zaprojektuje, ale samego hasła tutaj nie da się wyciągnąć, więc Bubble dba tutaj w ten sposób o bezpieczeństwo i też logując się do takiej aplikacji jako deweloper, możemy ustawić sobie większe bezpieczeństwo, żeby nie każdy mógł mieć tutaj dostęp, a także do tych aplikacji już tutaj wystawionych, że też nie każdy będzie miał dostęp do tego, tylko też będą one chronione hasłem. I na końcu produkcja. To też jest ciekawe, że tutaj możemy zrobić preview i to jest wersja testowa, tutaj widać version test, ale możemy sobie też, jak zupgrade'ujemy na wyższy płatny plan Bubble tą naszą aplikację, wtedy będziemy mogli zrobić deploy na produkcję. Deploy na produkcję to są inne środowisko, to jest drugie środowisko i tak samo baza danych też ma dwie wersje. Ma, zobaczcie, wersję testową oraz switch to live database, czyli wersję produkcyjną. Więc mamy dwa środowiska od razu przez Bubble przygotowane, produkcyjne i testowe. I na testowym znowu możemy sobie działać, zmieniać różne elementy, pracować nad rozwojem aplikacji, a produkcyjny już działa w jakiejś wersji i ona się w ogóle nie zmienia. Dopiero zmieni się wtedy, kiedy znowu klikniemy sobie deploy to produkcja na konkretnej wersji i wtedy ona poleci na produkcję i znowu na testowym środowisku możemy rozwijać naszą aplikację. Bubble umożliwia jeszcze wiele innych rzeczy. Możesz tutaj wystawić API tak, żeby zewnętrzne aplikacje korzystały, wywoływały różne akcje w Twojej aplikacji robione w Bubble, ale też za pomocą API możesz się łączyć z innymi elementami, innymi aplikacjami, na przykład pisać automatycznie posty na Facebooku albo na LinkedInie, czy wyciągać jakieś różne dane z różnych serwisów, które właśnie wystawiają API. W Bubble możliwe jest też wykorzystywanie template'ów, czyli ktoś zrobił taki styl, szablon na to, jak ma wyglądać strona typu blog. Możesz całe coś takiego wykorzystać. Niektóre z nich są darmowe, niektóre są płatne. No i później co dalej? Co dalej, kiedy już zaczniesz robić aplikację w Bubble? Możesz po prostu zrobić jakąś własną aplikację. Możesz zrobić sobie narzędzie, które pomoże Ci po prostu w pracy, ale nie będziesz na nim zarabiał. Możesz zacząć robić aplikację dla kogoś innego. Albo jakieś pluginy, bo też tutaj są płatne pluginy, różne wtyczki, różne elementy do Bubble możesz robić dla innych osób, które też mogą być płatne. Więc jest tutaj kilka różnych ciekawych opcji, jak można wykorzystywać wiedzę właśnie z Bubble, na przykład robiąc narzędzia dla samego siebie. I co dalej? Co tu dalej możemy jeszcze zrobić z naszym Bubble? Polecam Ci zapoznać się z różnymi kursami. W samym Bubble jest cała akademia i jest tam sporo materiałów, aby nauczyć się, jak korzystać z Bubble. Zapraszam też do mnie do kanału, tam jest też bardzo dużo materiałów, a my zobaczmy sobie, bo już przeszliśmy przez cały tutorial od Zubeira, przeszliśmy przez wszystkie elementy, więc po prostu polecam Ci usiąść i zacząć robić jakieś aplikacje, jeżeli oczywiście masz na to ochotę. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!